Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Zobacz, dlaczego nie wierzą Glapińskiemu. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zobacz, dlaczego nie wierzą Glapińskiemu. Zaczynamy ciekawy dzień, podczas którego najistotniejszą informacją i wydarzeniem dla całego świata będzie wieczorna decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. Ale przed tą decyzją także polskie aktywa będą przeżywały i dyskontowały ciekawe i niezwykle istotne dane makroekonomiczne. O godzinie 10 poznamy dane dotyczące produkcji przemysłowej w sierpniu. I widzimy tutaj, że mediana prognoz pokazuje, że w ujęciu rok do roku to tempo ma się zmniejszyć w ujęciu ujemnym. Dlatego też zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie, jaka będzie skala odchylenia faktycznych danych od prognoz i czy negatywne tendencje będą kontynuowane. To jest bardzo dla nas istotne, ze względu na to, że porównujemy dane o produkcji przemysłowej do tendencji obserwowanej na wskaźniku PMI dla sektora przemysłowego dla naszego kraju i rozpatrujemy rozbieżności w zachowaniu tych dwóch wskaźników, żeby wiedzieć zdecydowanie więcej. Natomiast zdecydowanie większą wagę mają dane o produkcji przemysłowej, ponieważ one należą do kategorii twardych danych makroekonomicznych. To nie są żadne ankiety, to nie są żadne widzimisię, to są po prostu informacje, które wypływają bezpośrednio z fabryk, z takiej sfery realnej gospodarki, natomiast wskaźniki PMI bazują na ankietach, na odczuciach, na tym, jak menadżerowie, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie informacji, które później budują ten wskaźnik, myślą, że się dzieje w danym przedsiębiorstwie. Dlatego też dane o godzinie 10 będą miały dla polskich aktywów takie duże znaczenie. Dane, które poznamy równolegle, czyli dane dotyczące zmiany tempa dynamiki wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju, także w sierpniu będą bardzo dla nas istotne z powodu tego, że mediana prognoz już teraz pokazuje, że ten wskaźnik ma się zbliżyć do plus 12%. I im znacząca będzie różnica między tym odczytem wskaźnika dotyczącego wynagrodzeń, a tempem wzrostu inflacji, która sięgnęła poziomu 10%, tym bardziej teza o ożywieniu gospodarczemu będzie uzasadniona z powodu tego, że netto Polacy będą zarabiali znowu, te wynagrodzenia w ujęciu netto będą dodatnie. Dlatego też wynagrodzenia dzisiaj także są tymi danymi makroekonomicznymi, na które będziemy zwracać szczególnie dużą uwagę. Realne wynagrodzenia po uwzględnieniu inflacji, jeżeli będą rosnąć, to dla wielu ekonomistów będzie sygnał, że polska gospodarka ma potencjał do wychodzenia z dołka, w którym znalazła się moim zdaniem na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Prawdopodobnie jednak w drugim kwartale zaliczyliśmy dołek polskiej gospodarki. Oraz, co jest bardzo interesujące, poznamy także dane dotyczące deflacji na inflacji producenckiej w sierpniu. I jak widzimy, mediana prognoz to jest minus 2,9, a rozrzut prognoz to jest między minus 3,5 a minus 2,4. Każdy odczyt na takich poziomach będzie oznaczał, że mamy do czynienia z historyczną deflacją w naszym kraju i będą to bardzo dobre, optymistyczne dane, które będą uzasadniały to, że już teraz profesor Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej tak dynamicznie zaczynają obniżać stopy procentowe, żeby ożywić polską gospodarkę, skoro mamy rekordową deflację w naszym kraju i te dane naprawdę będą dla nas i dla rynku szczególnie interesujące. I jeszcze raz napomknę, o czym będzie za chwilę, że równolegle poznamy dane dotyczące deflacji i inflacji producenckiej dla Niemiec i także te tendencje, które tam obserwujemy, będą dla nas istotne, żeby zrozumieć procesy gospodarcze, które się dzieją na naszych oczach.
W ostatnich godzinach mamy kilkupunktowy wzrost rentowności polskich obligacji 10-letnich, ale jak widzimy od początku sierpnia tutaj niewiele nowego się dzieje, cały czas konsolidujemy się na tych samych poziomach. Natomiast wczoraj doszło znowu do lekkiego osłabienia krajowej waluty i rynek po tej konsolidacji na małej zmienności znowu zaczął iść do góry. I myślę, że ten ruch na parze euro do złotego, na dolar do złotego wymusił dzisiaj rano informację, która pojawiła się w serwisie Bloomberg, słowa prezesa Glapińskiego o tym, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych znacznie się zmniejszyła. Prezes Glapiński moim zdaniem tymi słowami próbuje dokonać kolejnej interwencji słownej na rynku krajowej waluty, żeby doprowadzić do umocnienia krajowej waluty. No i pytanie jest takie, dlaczego nie wierzą prezesowi Glapińskiemu? Zobacz, dlaczego nie wierzą prezesowi Glapińskiemu. Z powodu tego, że oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych w Polsce pokazują, że w październiku, 3 i 4 października, z tego co pamiętam, ma dojść do kolejnej skokowej obniżki stóp procentowej o co najmniej 50 punktów bazowych. Dlatego też zobacz, dlaczego nie wierzą Glapińskiemu, wynika z analizy tych danych, które teraz widzimy. Rynek wierzy w dalsze obniżki stóp procentowych, a prezes Glapiński mówi nam dzisiaj, że przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacznie się zmniejszyła. Zobaczymy podczas dzisiejszej sesji, czy faktycznie rynek się przejmie tymi słowami. Na chwilę obecną jednak nie widać potwierdzenia słów prezesa Glapińskiego w danych makro, w danych, które widzimy tutaj na rynku przyszłych stóp procentowych i jak inwestorzy handlują przyszłymi polskimi stopami procentowymi. I jeszcze raz przypomnę, zakładają one stale, że w październiku, już za 2 tygodnie, będzie kolejna skokowa obniżka stóp procentowych aż o 50 punktów bazowych. A gdyby się okazało, że te dane, które dzisiaj poznamy dla Niemiec, ale przede wszystkim dla Polski, o deflacji producenckiej okażą się być niższe niż zakładał konsensus rynkowy, no to myślę, że rynek jednak cały czas będzie jednak wierzył, że to jednak te wskazania dotyczące, które płyną ze wskaźników FRA mają rację, a nie słowa prezesa Glapińskiego. Dlatego zobacz, dlaczego nie wierzą Glapińskiemu, odnosi się do tego, jak rynek cały czas obstawia dalszą trajektorię obniżek stóp procentowych w naszym kraju. Tutaj się nic nie zmieniło, rynek spodziewa się dalszych skokowych obniżek stóp procentowych w październiku i w kolejnych miesiącach, także za rok mamy być o 200 punktów bazowych niżej niż to jest obecnie, czyli stopy procentowe za rok mają się znaleźć w okolicach 4%. I te dzisiejsze dane, które będziemy dyskontować, mają nam także odpowiedzieć na pytanie, czy osłabienie gospodarcze w Polsce jest cały czas obserwowane i czy uzasadnia to obniżki stóp procentowych. A warszawski parkiet, indeks WIG20 wraca w okolice ostatnich minimów, czyli w okolice średniej 200-sesyjnej. Przypominam, to miejsce jest niezwykle ważne, niezwykle interesujące. Okolice 1900-1930 mają większe znaczenie niż strefa oporów 1975-2000 punktów. Dlatego też ja nie spodziewam się pokonania tych poziomów aż do czasu, kiedy będziemy już faktycznie dyskontować dzisiejszą decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, więc dopiero prawdopodobnie jutro będzie szansa na pokonanie tych poziomów. Jednak ja osobiście myślę, że będzie coraz trudniej, by pokonać takie wsparcia z powodu tego, że obniżki stóp procentowych, te, które już nastąpiły, te, które w przyszłości nastąpią, faworyzują podwyższanie wycen spółek na warszawskim parkiecie. No i z tego też powodu uważam, że rośnie szansa na to, że wraz z dalszymi dynamicznymi obniżkami stóp procentowych warszawski parkiet będzie się zachowywał zdecydowanie relatywnie lepiej, mocniej niż odpowiedniki w innych częściach świata. No i teraz część na światowe aktywa. Przypomniałem o tym, że będziemy dzisiaj świadkami danych dotyczących deflacji, inflacji producenckiej dla Niemiec i zobaczymy, jak głęboka będzie ta deflacja. Prawdopodobnie także będzie rekordowa w ujęciu historycznym. Jeszcze nigdy nie było takiej deflacji w strefie euro i w Niemczech.
Poznamy także dane o inflacji dla Wielkiej Brytanii. Tutaj widzimy, że prognoza za sierpień to jest 7%. No i zobaczymy dzisiaj, jak będą się zachowały amerykańskie obligacje. Wczoraj doszło do utworzenia nowych maksimów tendencji wzrostowej rentowności amerykańskich dziesiątek i to powoduje lekki strach na rynkach ryzyka. Natomiast dzisiaj po Fedzie to właśnie rynek obligacji będzie szczególnie obserwowany. Jeżeli rentowności pójdą w górę, to strach na rynkach kapitałowych będzie narastać, ale jeżeli rentowności zawrócą, to strach na rynkach kapitałowych będzie mijać. Moim zdaniem taka powinna być interpretacja, a jak widzimy, pomimo myszkowania nad poziomem 1,07, jednak euro-dolar cały czas stabilnie utrzymuje się w okolicach poziomu 1,07, broni się dolne ograniczenie półrocznego kanału wzrostowego, dlatego też dzisiejszy Fed powinien zadecydować o losach sytuacji technicznej amerykańskiego dolara w tym miejscu, natomiast myślę, że rodzi się szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie z tych poziomów na głównej parze świata, co także sprzyjałoby popytowi na ryzyko, jeżeli amerykański dolar zacząłby się osłabiać po godzinie 20 dzisiejszego dnia. Amerykański indeks Standard & Poor's wczoraj, pomimo fali spadkowej, obronił wsparcia. Tym wsparciem jest najbliższa szybka linia trendu wzrostowego i widzimy, że rynek przywiązuje do niej dużą wagę i dzisiaj prawdopodobnie będziemy weryfikować, czy faktycznie ona istnieje. Dzisiejsza decyzja Fedu ma ogromny potencjał ku temu, żeby wywołać tendencję albo wzrostową, albo spadkową na indeksie Standard & Poor's. Odsyłam do wczorajszego, do materiałów z początku tego tygodnia, gdzie bardzo dobitnie mówię o tym, że skraca się czas na spadki indeksów giełdowych na Wall Street. Naprawdę warto z tymi materiałami się zaznajomić, one są w prawym górnym rogu, dlatego też myślę, że jeżeli dzisiaj po Fedzie nie dojdzie do wywołania mocnych spadków indeksów giełdowych, to rynek zauważy, że raczej zmniejszają się szanse, że wrzesień będzie pokazywał nam na jakąś korektę spadkową, a upływający czas będzie jeszcze bardziej zmniejszał okienko czasowe do wywołania korekty spadkowej. I zachęcam do tego, żeby w komentarzu, bo ja osobiście jestem bykiem, przypominam motto tego kanału, to jest subiektywny punkt widzenia, ja tu mówię Państwu, że jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo niż 50%, że do końca tego roku będą wzrosty niż spadki indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, więc zachęcam Was, drodzy użytkownicy, do tego, żeby tam na dole w komentarzu wyrazić swoją opinię, czy Wy podzielacie tezę o tym, że indeksy giełdowe do końca roku będą rosnąć, że będą wyżej niż teraz, czy też jednak spodziewacie się spadków i oczekujecie jakichś negatywnych wydarzeń na rynkach akcyjnych. Jestem ciekawy Waszej opinii. Widzimy, że w Azji spółki technologiczne w Hongkongu zaczynają naruszać własne wsparcie, ale na chwilę obecną nie ma jeszcze potwierdzonego przebicia najszybszych linii trendów wzrostowych i podobnie jest na indeksie DAX w Europie, gdzie konsolidacja trwa już od marca. Półroczna konsolidacja na zanikającej zmienności to jest koszmar dla traderów, koszmar dla inwestorów. Natomiast z optymistycznego punktu widzenia, pomimo tego, że rynek zalicza drugi atak spowolnienia gospodarczego i pogorszenie sytuacji do poziomów, które były obserwowane dokładnie pod koniec 2022 roku, to spółki giełdowe nie wyceniają negatywnych wydarzeń w gospodarce. I naprawdę jest pytanie, kto się myli? Czy akcje, które dyskontują przyszłość, czy też bieżące odczyty wskaźników makroekonomicznych? I od odpowiedzi na to pytanie zależy tendencja, która się wkrótce, mam nadzieję, ujawni na indeksach giełdowych. I przypominam, ja osobiście uważam, że jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo niż 50%, że indeksy giełdowe, giełdy pójdą w górę i zakończymy ten rok wyżej niż jest to teraz. Dlatego jestem bykiem i spodziewam się optymistycznego rozwoju wydarzeń na rynkach kapitałowych w kolejnych tygodniach i do końca tego roku. Z ważnych wydarzeń, które się dzieją teraz na rynkach światowych, to jest test ważnej linii trendu spadkowego na cenie złota, czemu warto się przyglądać. Testuje także linię trendu wzrostowego cena miedzi, co także powinno nas interesować ze względu na to, że miedź bardzo ładnie określa globalny popyt na ryzyko albo
wyprzedaż ryzyka, a ropa naftowa z technicznego punktu widzenia wczoraj zachowała się wprost książkowo, ponieważ potwierdziła istnienie górnego ograniczenia 3-miesięcznego kanału wzrostowego, a to odbicie, spadek poniżej poziomu $90 zachęca do tego, żeby spadek był kontynuowany, żeby ruszyć dalej mocniej w dół i rozpocząć taką mocniejszą, prawdziwą korektę, która może nas doprowadzić do wsparć w okolicach $85 i zmniejszając także presję inflacyjną i oczekiwania inflacyjne, więc będziemy się przyglądać, czy zachowanie ropy naftowej będzie także odzwierciedlone w rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ potencjalnie spadek ropy naftowej powinien sprzyjać także spadkom rentowności amerykańskich obligacji. I na koniec Bitcoin, który znowu sobie nie poradził w okolicach średniej 200-sesyjnej w rejonie 27,5-27,700 dolarów, czyli oznacza to, że klimat inwestycyjny lekko się ociepla, ale popyt nie jest w stanie pokonać najbliższych oporów. Natomiast Fed dzisiejszy ma także duże znaczenie dla kryptowaluty, bo ma potencjał ku temu, żeby wygenerować ten impuls, który pokona te opory. Dlatego też na Bitcoina także warto zwracać uwagę, ponieważ rośnie szansa, że i Bitcoin będzie powielał scenariusze zachęcające do ryzyka. Jeżeli popyt na ryzyko w końcówce tego roku będzie atakował, będzie miał przewagę i będzie realizował scenariusze optymistyczne dla ryzyka w ujęciu globalnym. I myślę, że tak to należy interpretować. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!